80 tysięcy złotych to budżet, w którym najłatwiej się pomylić, bo z jednej strony możesz kupić naprawdę dobrego SUV-a, który spokojnie pojeździ kilka lat bez dramatów, a z drugiej możesz kupić ładne zdjęcie z ogłoszenia i bardzo drogie doświadczenie. I właśnie dlatego ten film nie jest zwykłym rankingiem. Nie interesuje mnie, które auto ma największy ekran. Nie interesuje mnie, które ma pakiet sport. Interesuje mnie, które z tych aut realnie ma sens w 2026 roku przy budżecie do 80 tysięcy. Patrzymy na trwałość, na koszty utrzymania, na to, jak te auta starzeją się w praktyce. Jeżeli masz 80 tysięcy i chcesz wydać je mądrze, a nie emocjonalnie, to jesteś w dobrym miejscu. Gotowi? Łapka, subik kliknięte? No to zaczynamy! Numer 5. Hyundai Tucson. Wiesz, co jest najgorsze przy kupnie SUV-a do 80 tysięcy? Że większość ludzi idzie w dwie skrajności. Albo biorą coś prestiżowego i potem płaczą przy pierwszej większej fakturze, albo biorą coś, co jest super okazją. Panie, igła! Tylko że ta igła zwykle ma w zestawie kłębek problemów. I w tym momencie wchodzi Hyundai Tucson. Cały na normalnie. Bez fajerwerków, bez udawania, bez marketingowych sztuczek typu sportowy SUV. No bo sportowy SUV to najczęściej brzmi jak dietetyczny kebab. Tucson za to jest jak typ, który nie opowiada, że jest twardy. On po prostu dźwiga zakupy, wozi rodzinę, robi trasę, wraca i nie robi z tego żadnych problemów. Jak patrzę na Tucsona, to widzę jedną rzecz. To jest jeden z niewielu SUV-ów, które da się kupić w miarę świeże rocznikowo w normalnym stanie, bez konieczności proszenia o cud przy przeglądzie. I to jest przewaga, której nie widać na zdjęciu w ogłoszeniu. To jest przewaga, którą czujesz dopiero po miesiącu jazdy, kiedy nic nie wyskakuje, nic nie wkurza i nic ci nie psuje planów. Ja to zawsze tłumaczę tak. Tucson nie robi efektu wow w pierwsze 5 minut, ale robi coś lepszego. Nie męczy cię na co dzień. Wsiadasz, odpalasz, jedziesz. Nie czujesz, że musisz się z autem dogadywać. Nie czujesz, że to ty jesteś dla auta, tylko auto dla ciebie. Hyundai Tucson to SUV, który w naszym budżecie daje największą szansę, że za rok nie powiesz, ale ja byłem głupi. W środku Tucson jest prosty i to jest plus. Ergonomia jest normalna, siedzi się wygodnie, widoczność jest przyzwoita. To nie jest auto, które próbujecie zachwycić ambientem jak w klubie. To jest auto, które ma działać w poniedziałek rano, kiedy jesteś niewyspany i masz 15 minut na wyjazd. I to jest w sumie najlepszy test samochodu. Nie to, jak wygląda o zachodzie słońca, tylko czy w realnym życiu nie rzuca ci kłód pod nogi. Dlaczego warto właśnie tę generację? Bo to jest czas, kiedy Hyundai już ogarnął, że SUV ma być dopracowany, a nie jedynie wyglądać jak większy hatchback. Tucson jest stabilny, nie buja jak łódka. Nie jest też twardy na siłę, jedzie przewidywalnie. I wiecie co? To jest cecha, którą docenisz dopiero wtedy, kiedy wsiądziesz w coś innego i poczujesz, że tamto auto żyje swoim własnym życiem. Dla kogo Tucson? Dla kogoś, kto chce SUV-a do wszystkiego. Miasto, trasa, weekend, rodzina. Dla kogoś, kto nie chce się bawić w szukanie wyjątkowej perełki, bo życie jest na to za krótkie. Dla kogoś, kto chce kupić auto i mieć spokój, a nie niekończący się finansowo projekt. A kiedy nie warto? Kiedy chcesz emocji i prowadzenia jak w aucie sportowym. Tucson ci tego nie da. I nawet nie będzie udawał. I dobrze, bo w tym budżecie udawanie zwykle kończy się wydatkami. Druga rzecz. Jeśli ktoś liczy, że SUV będzie kosztował tyle w utrzymaniu, co małe miejskie auto. No nie. To jest SUV. Masa, opony, hamulce, zawieszenie. Tu nie ma cudów. Moja opinia? Hyundai Tucson w budżecie do 80 tysięcy to wybór człowieka, który chce wygrać życie,
a nie konkurs na najładniejsze zdjęcie na parkingu. Numer 4. Volkswagen Tiguan drugiej generacji. Jeśli ktoś przychodzi do mnie i mówi: mam 80 tysięcy i chcę SUV-a, który nie będzie wyglądał jak kompromis, bardzo często myślę o Tiguanie drugiej generacji. To propozycja, którą realnie czuć jako klasę wyżej. W dzisiejszym budżecie trafiają się roczniki 2017-18, najczęściej z 1.4 TSI albo 1.5 TSI pod maską. I to są auta, które nadal wyglądają świeżo. Nie czujesz, że to coś starego, nie czujesz, że oszczędzałeś. Wsiadasz i od razu jest różnica. Pozycja za kierownicą, wyciszenie, jakość materiałów. To nie jest plastikowy crossover. To jest poukładany, dojrzały samochód. I najważniejsze, jak to jeździ. Tiguan prowadzi się pewnie, stabilnie. Nie buja się jak łódka, nie jest nerwowy. W trasie daje poczucie spokoju. W mieście nie jest przesadnie wielki. To jest bardzo dobrze wyważony SUV. I teraz uczciwie. To nie jest auto dla kogoś, kto szuka najtańszego utrzymania. Tutaj mamy turbo, często DSG. No to trzeba dbać. Serwis musi być robiony regularnie. Jeśli ktoś chce kupić i zapomnieć, to lepiej patrzeć w stronę wolno ssących benzyn. Ale jeśli trafisz zadbany egzemplarz, dostajesz samochód, który w tej cenie daje naprawdę dużo jakości. Dla kogo Volkswagen Tiguan? Dla kogoś, kto jeździ sporo w trasie. Dla kogoś, kto chce lepsze wyciszenie, kto chce SUV-a, który nie sprawia wrażenia budżetowego. Kiedy nie warto? Jeśli boisz się turbo, jeśli nie masz rezerwy finansowej na serwis, jeśli liczysz, że niemieckie oznacza bezobsługowe. Moja opinia: Tiguan drugiej generacji to jeden z najbardziej kompletnych SUV-ów w budżecie do 80 tysięcy. Nie jest najtańszy, nie jest najbardziej emocjonujący, ale jako całość jest bardzo solidny i w tej cenie to ma przeogromne znaczenie. Numer 3. Toyota RAV4 czwartej generacji. Teraz wchodzimy w samochód, który nie wygra konkursu na najbardziej ekscytujący SUV, ale bardzo często wygrywa coś ważniejszego: spokój właściciela. Toyota RAV4 czwartej generacji w budżecie do 80 tysięcy to najczęściej roczniki 2015-17. I to nadal jest auto, które wygląda nowocześnie, nie jak relikt poprzedniej dekady. To ważne, bo w tym budżecie łatwo wpaść w coś, co już wizualnie zaczyna się starzeć. Najrozsądniejsze wersje? 2.0 Valvematic benzyna albo, jeśli trafisz dobrą sztukę pod górną granicą naszego budżetu, 2,5 litra hybryda. I tu jest sedno. RAV4 to samochód dla ludzi, którzy nie chcą się zastanawiać, co może się zepsuć. Wolnosąca benzyna bez turbo, sprawdzona hybryda, która od lat działa w wielu modelach Toyoty. To nie jest eksperyment technologiczny. Jak to jeździ? Spokojnie, komfortowo, stabilnie. To nie jest SUV dla fana dynamicznej jazdy. Nie daje tej mechanicznej frajdy, którą daje Mazda CX-5 czy bardziej samochodowy Tiguan. Ale daje coś innego. Przewidywalność. Zawieszenie jest nastawione na komfort. W środku jest dużo miejsca, bagażnik jest duży, to jest pełnoprawny, rodzinny SUV. W mieście hybryda potrafi być naprawdę przyjemna. Rusza płynnie. Przy niskich prędkościach jest cicho. W trasie nie męczy, choć nie jest to poziom wyciszenia klasy premium. Dla kogo RAV4? Dla kogoś, kto nie chce turbo, nie chce skrzyni DSG, nie chce niespodzianek. Za to chce SUV-a na kilka lat bez nerwów. To jest samochód dla ludzi, którzy mają inne rzeczy w życiu dużo ważniejsze niż motoryzacyjne emocje. Kiedy nie warto? Jeśli zależy Ci na prowadzeniu i precyzji. Jeśli chcesz czuć auto w zakręcie. Jeśli oczekujesz luksusowego wnętrza. RAV4 jest praktyczna, nie ekskluzywna. Rozsądna, nie ekscytująca. Największy plus? Trzyma wartość. Ma opinię trwałej, serwis nie zaskakuje absurdalnymi kosztami. W budżecie do 80 tysięcy łatwo kupić coś, co wygląda lepiej, ale jest większym ryzykiem. RAV4 minimalizuje to ryzyko. Moja opinia?
Jeśli miałbym polecić SUV-a komuś z rodziny, kto chce po prostu jeździć i nie interesuje się samochodami, RAV4 jest bardzo wysoko na liście. Dla mnie osobiście trochę zbyt grzeczna, ale jako całość to jedna z najmocniejszych, najbardziej rozsądnych propozycji do 80 tysięcy. Numer 2. Mazda CX-5. Teraz samochód, który w tym budżecie robi coś bardzo rzadkiego. Łączy rozsądek z przyjemnością z jazdy. Mazda CX-5 w okolicach 80 tysięcy to zazwyczaj roczniki 2016 do 2018. Najrozsądniejsza wersja? Benzyna 2.0 Skyactiv. Wolno ssąca, bez turbo, bez kombinowania. I to jest bardzo ważne, bo w tym budżecie turbo bywa ryzykowne, jeśli nie masz pełnej historii serwisowej. A 2.0 Skyactiv to konstrukcja, która przy normalnym użytkowaniu i regularnym serwisie potrafi robić naprawdę solidne przebiegi bez dramatów. Jak to jeździ? I tu jest różnica. CX-5 prowadzi się najlepiej z całej tej piątki. Układ kierowniczy jest precyzyjny, zawieszenie dobrze wyważone, auto nie buja się bez sensu, nie jest przesadnie miękkie. Czujesz drogę. Czujesz, że ktoś przy projektowaniu tego auta myślał o kierowcy. To nie jest sportowiec, ale w porównaniu z wieloma SUV-ami do 80 tysięcy daje najwięcej samochodu w samochodzie. Wnętrze? Nowoczesne, ale bez przesady. Materiały są przyjemne, ergonomia logiczna. Nie masz wrażenia, że kupiłeś budżetowe auto. Oczywiście, to nie jest segment premium, ale jako całość wygląda dojrzale i świeżo. Dla kogo to auto? Dla kogoś, kto chce SUV-a, ale nadal lubi prowadzić. Nie chce diesla, nie chce skrzyni DSG. Chce za to balansu między rozsądkiem a przyjemnością. To jest samochód dla ludzi, którzy nie chcą rezygnować z jazdy tylko dlatego, że potrzebują SUV-a. Kiedy nie warto? Jeżeli zależy Ci na maksymalnym wyciszeniu, jak w aucie klasy wyższej. Jeśli potrzebujesz największego możliwego bagażnika w segmencie. Jeśli szukasz ekstremalnej dynamiki. Mazda jest dobrze wyważona. Nie jest skrajna w żadną stronę. Moja opinia? To jest bardzo mocny kandydat na numer 1, bo łączy rozsądne koszty, dobre prowadzenie, atrakcyjny wygląd i wizerunek auta, które nadal wygląda świeżo. Mazda CX-5 to SUV, który nie męczy i w budżecie do 80 tysięcy to jest naprawdę dużo. Numer 1. Toyota CHR 1.8 Hybrid. I teraz wybór, z którym część osób się nie zgodzi. I bardzo dobrze. Bo numer 1 w tym budżecie nie musi być największy, najmocniejszy ani najbardziej męski. Ma być najlepszym ogólnym pakietem na co dzień. Toyota CHR 1.8 Hybrid w okolicach 80 tysięcy to roczniki 2016 do 2019. I to jest samochód, który w realnym użytkowaniu robi coś, czego nie widać w tabelce z danymi technicznymi. Daje spokój. To jest klasyczna hybryda Toyoty, bez turbo, bez dwusprzęgłowej skrzyni, bez kombinowania. Układ, który od lat działa w różnych modelach i jest sprawdzony w praktyce. Jak to jeździ? Spokojnie, płynnie, bez szarpania. W mieście potrafi naprawdę często poruszać się na silniku elektrycznym przy niskich prędkościach. W korkach to ma sens. Przy codziennych dojazdach również. To nie jest rakieta spod świateł i nie próbuje nią być. Ale też nie jest zawali drogą. Przy normalnej jeździe daje wystarczającą dynamikę, żeby poruszać się bez frustracji. W trasie jest stabilnie i całkiem komfortowo, choć nie jest to poziom wyciszenia klasy wyższej. To nadal kompaktowy SUV. Wnętrze jest nowoczesne stylistycznie, może nie każdemu podejdzie design, ale jakość wykonania jest przyzwoita. Fotele są wygodne, a ergonomia bardzo logiczna. To auto, które po kilku dniach przestajesz analizować, po prostu jeździsz. Dla kogo? Dla kogoś, kto jeździ codziennie po mieście, nie chce diesla, nie chce turbodoładowania, chce przewidywalnych kosztów i ceni spokój bardziej niż emocje. To jest samochód dla ludzi, którzy chcą normalnie żyć, a nie zastanawiać się, czy coś zaraz wyskoczy na desce rozdzielczej. Kiedy nie warto? Jeśli potrzebujesz dużego bagażnika i przestrzeni jak w typowym większym SUV-ie. Jeśli zależy Ci na dynamicznej jeździe. Jeśli chcesz napędu 4x4 i bardziej terenowy charakter.
CHR to bardziej miejski SUV niż rodzinny kolos. Moja opinia? W budżecie do 80 tysięcy to najbardziej zrównoważony wybór pod kątem codziennego użytkowania. Nie daje największych emocji, nie daje największej przestrzeni, ale jako całość daje najmniej powodów do stresu. I dlatego jest numerem 1. I teraz najważniejsze. Każde z tych aut da się kupić za około 8 dych. Ale nie każde będzie dobrym wyborem dla Ciebie. Dlatego pytanie nie brzmi, które jest najlepsze. Pytanie brzmi, które najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Ciekawi mnie jedno. Mając 80 tysięcy, co Ty byś wybrał? Rozsądek, emocje, spokój, prowadzenie? Napisz w komentarzu konkretny model i dlaczego. Jeżeli lubisz takie materiały, zostaw suba i łapkę w górę. Ten kanał buduję dla ludzi, którzy chcą kupować auta z głową. Do następnego. Hej!